To co, zrobiłem takie podpory, rozciągnąłem sznurek. Bo tu podobno rośnie groszek, czy fasolka, czy nie wiem co. No to będzie miał się do czego przyczepić. Na razie sznurki dałem do wysokości tak pewnie z 80 cm, a jeśli będzie to rosło wyżej, to najwyżej się te sznurki dokręci. Co masz? Co masz? Piłeczkę masz? Trzeba pamiętać, żeby zabrać Strachowi te spodnie do prania. Dobrze. Takie widełki. Elegancko. Mały paluszek do góry. To jak, malutki? Podoba Ci się Pani ogródek? Podoba Ci się? Tutaj grządka truskawek. Obsypana słomą, żeby trzymała wilgoć. Ścieżki wysypane zrębkami. Grządki zaściółkowane słomą. A z bliska kwitnie kocimiętka. Tu kiełkuje rzodkiewka, którą wysiałam na taśmie. A tu rośnie groszek cukrowy. Ścieżka wysypana zrębkami świeżymi. I zagonek rzodkiewki. Może będzie można już jakąś rzodkieweczkę skubnąć. Tam dalej jest posiana sałata i zaczęła już wschodzić, więc tak dokładałam trochę słomy między te rzędy, gdzie wschodzi. Takie słabiutkie te wschody jeszcze. Tu jest nawet niewiele widać. Tu już widać lepiej. I tu widać lepiej. O, tutaj też pięknie widać. Nie wiem, co tutaj wsadziłam. Chyba szpinak. No i tu drugi zagonek rzodkiewki. Tu już mam taką jedną upatrzoną. Niedługo ją wyciągnę. Pięterko niżej jest cebula. Podskubuję jej szczypiorek do twarożku i do jajek. I też przysypałam ją słomą. A między nią posiałam marchewkę, ale marchewka wschodzi bardzo słabiutko. Wchodzi w towarzystwie takich małych roślinek, których tam wysiało się multum. Więc troszkę ją pielę, ale tak ostrożnie. Może sobie poradzi. A tu dwie grządki przygotowane na wysiewy pod koniec, czy wysadzenia może ogórków i pomidorów pod koniec maja. A tu słonecznik jest posiany. Pojedynczo zaczął się już pokazywać. Tam niewiele. Tu rządek groszku cukrowego. Również już wyszedł. I też opatuliłam go słomą. A z tamtej strony jest rządek bobu. Wydaje mi się, że to jest bób. I ostatnia grządka rozgrabiona, zaściółkowana czeka. Tak się prezentuje ogródek. I co, malutki, będziesz wiedział, że można chodzić tylko po zrębkach, a po słomie nie wolno? Ja myślę. A teraz bawimy się z pieskiem i czekamy na deszcz, żeby nam to wszystko podlał. Tak? Daj Pani piłeczkę, ty niedobroto, ty.
No daj, jak mam ci rzucić, jak nie dasz mi piłeczki? Mam piłeczkę. Mam piłeczkę. Uwaga, uwaga, uwaga. Gdzie ta piłeczka? Gdzie? Dobry pies. Pierwsza rzodkiewka. O, jest rzodkieweczka. Malutka. Ale urosła. Pyszna. Dawaj jeszcze spore liście. Tu może i korzonek. Do jutra. Niech poczeka do jutra. To tak, tutaj mam wybrane już sporo tej dobrej ziemi. To też wygląda taka ciemna, ale to już jest glina. Także no niestety w tej części to za dużo tej dobrej ziemi nie było. Mam wybrane w tym kącie, tu i tak samo pod tymi koszkami. Chyba tak to ktoś nazwał. No i będę musiał się zastanowić, co w ogóle zrobić z tą słomą. Ale okej, na razie mogę tu już wozić ziemię i tutaj podwyższać sobie ten teren. A skąd ziemię? Z domu, z tego pomieszczenia na lewo od wejścia. Tu jest troszeczkę wybrane, ale nie za dużo. Także spokojnie tutaj mogę wjechać na sztych, a w zasadzie nawet więcej. I to zrobię teraz, dopóki tu jeszcze mam ten beton. No bo ten beton też jest do skucia, ale będzie mi po prostu trudniej wywozić tą ziemię przez te progi. Więc najpierw ją tu wywiozę ile potrzeba, a potem tam, a ile potrzeba. No zakładając, że posadzkę będę chciał zrobić na wysokości dołu podwaliny, czyli tu, no to trzeba wybrać pewnie z 50 cm. No cóż, jak bardzo bym się nie starał, to niestety wywożenie ziemi jest nudne. No ale co zrobić? No co, włączę się za ile taczek? Za 15. Na którą się miałem włączyć? Na 15? Chyba się trochę zgapiłem. Co, włączę się na 30 taczkę. Nie wiem, czy to 30. Podejrzewam, że nie. Dobra. Na dzisiaj fajrant. Jest 15. I pierwszy dzień pracy po przeziębieniu. Wystarczy. Z ciekawych rzeczy w ziemi.
Tutaj odkładam różne skarby. Odnalazłem duszę. No, tak średnio ten fundament w tym rogu wygląda. Malutki, chodź, masz. Chodź. No chodź. Chodź tu. Chodź. Oj, malutki, masz niedobry piesek. W strumieniu coraz mniej wody. Moje irisy chyba w tym roku nie dadzą rady i nie zakwitną. Ślimaki je tu podgryzają. No trudno, może w przyszłym roku. A tymczasem kwitnie gajowiec żółty. Spacerujecie z panią, tak? No dobrze, to chodźcie. Idziemy dalej. No chodźcie, chodźcie. Chodź malutki, chodź. No stoisz kotu na drodze, chodź. No idziemy. 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 Kocie, a ty idziesz czy zostajesz? Kić. Kić, 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 kić. Kocie, idziesz? Nie? Zawracasz. Dobrze. To jest świeżąbek otrzęsiony. Na takie lekko różowe, nie na róż, kwiatuszki i postrzępione liście. Rośnie razem z przytulią tutaj nad strumieniem. Idę. Może być, słuchajcie, żywokost. Jeśli tak, to może przesadzę go do ogrodu. Ale chyba nie. Ślimak. Co tam, Kituś? O! Przytulić się przyszedłeś? Tak? No tak. Ojejku, kochany. To mi tu wskoczył na kolana. Na kolano. I tak będziemy siedzieć. Kawa mi się wylała. Zobacz. Ty. Ja tu za waszą radą zabezpieczyłam przed sarenkami małą jodłę. Już ma ładne, zielone przyrosty. Podobnie ta druga. No to czas na następną 15 taczkę, czyli to już jest 40 chyba 5. Chociaż powiem wam, że mogłem się pomęczyć.
Spore są te różnice. Dobra, muszę znaleźć kredę. No cóż, ten narożnik siedzi dużo bardziej niż myślałem. Pomyślmy. Jak to dobrze zrobić? Okej, dobra. Ponieważ tu jest... Będę musiał z posadzką wykombinować tak, że tu będę miał jako poziom dół tej podwaliny. Czyli od tego miejsca potrzebuję 50 cm wybrać. Natomiast tam ta posadzka będzie już wchodziła na podwalinę. Na jakąś połowę podwaliny, czyli tam będzie po prostu problem. Bo trzeba będzie pomyśleć, jak rozwiązać kwestię izolacji tego bara, żeby on nie stykał się z jakimś betonem. Ale no generalnie to chyba innej opcji nie ma. Tutaj nie problem, tylko tam jest problem. Tam ten róg jest niższy. Może go dźwignąć trochę do góry, kurde. Zawziąłem się, żeby to dzisiaj wybrać. Opa. No i tak to teraz wygląda. No różnie to wyszło, ale tak mniej więcej jestem 55 do 60 cm poniżej docelowego poziomu podłogi. No ten fundament to niestety bardzo różnie wygląda. Sporo z tych kamieni się rusza. One były chyba na glinianą zaprawę, a czasami tylko tak ułożone jeden na drugim. Ale okej. Do naprawy to powinno wytrzymać. Tutaj gorzej, bo tu pod tą belką była jeszcze jedna belka. Była, bo już jej praktycznie nie ma. I ta belka nie ma tutaj fundamentu. Także ponieważ już teraz została tylko ta jedna, też kondycja jej pewnie nie jest jakaś tam rewelacyjna, to stwierdziłem, że choć trochę to wesprę tutaj w jednym miejscu. Pewnie robię to niepotrzebnie, ale niech tak będzie. Szczególnie, że tutaj będę też skuwał ten beton. Będą spore wibracje, więc na pewno ta ziemia stąd się w całości obsypie. No to niech będzie takie wzmocnienie. A jak to teraz tam wygląda? A jak to teraz wygląda w stodole może? O! Ups! Nawyciągałem tego żelastwa i teraz przekładam z kąta w kąt, bo chwilowo nie mam koncepcji, co z tym zrobić. No, więc tu w tej części to już w zasadzie jest poziom potrzebny mi. Okej, no. Wezmę potem, rozgarnę tutaj już dokładniej, przerzucę te koszki i będę miał jeszcze tutaj miejsce.
Jednak jak jest mokra trawa, to ładnie idzie. Wiecie co, wytrę was trochę, bo widzę, żeście się zakurzyli. Podchodzicie za blisko kosy. No i tak. Wykosiłem tutaj na tej dolnej łące ścieżkę. Tam do strumienia. Wzdłuż strumienia. I mniej więcej od tej wierzby tutaj też wzdłuż tej skarpy. Także będzie można sobie już swobodnie spacerować. I trochę tam też pod strumieniem wykosiłem trzciny, żeby nam nie zarosły tak samo jak to było rok temu. Tutaj padło pytanie o to, jak wyglądają w tej chwili słupki, czy się przyjęła wierzba. No więc wydaje mi się, że jak najbardziej się przyjęła i płotek będzie ciekawy. No, tutaj jeszcze tylko tak do końca nie jestem w 100% pewien, że to jest to, że one się przyjęły i ukorzeniły, no bo te boczne tyczki też puściły listki. No ale tutaj zdecydowanie te gałązki na tych pionowych słupkach są większe, więc myślę, że to działa i pewnie w przyszłym roku, chyba nie w tym, one aż tak długie to nie wyrosną, ale w przyszłym roku będzie można je poprzeplatać między tymi przęsłami i może będzie dużo szczelniejszy ten płotek. Także tak, to co, z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się Wam podobało, to dajcie z nami dyla. Dziękujemy i dobranoc. Mała rzecz, a cieszy.